Cześć, z tej strony Bartek Śliwa i witam w kolejnym odcinku UWIK Talks, w którym łączymy technologię z biznesem. Dziś po raz kolejny zahaczymy o transformację cyfrową, tym razem w szeroko pojętej logistyce i po raz drugi w historii tego programu mamy podwójnych gości. Wiceprezes UWIK IT Marcin Wojtaszek, cześć. Cześć, dzień dobry. I architekt rozwiązań chmurowych w firmie Microsoft, Ryszard Dałkowski, cześć. Cześć, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, standardowe pytanie na początek jest o wasz background biznesowy, więc być może Ryszard zacznijmy dziś od ciebie. Jaka jest twoja historia biznesowa, jak się znalazłeś tu, gdzie jesteś dzisiaj? Moja historia biznesowa dosyć długa już jest. Dużo lat spędziłem w Microsoft w różnych rolach, ale przez ostatnie 10 lat trochę rozglądałem się na rynku, pracowałem dla różnych firm, nie tylko IT, również dla firm szkoleniowych, ale również takich, które właśnie pomagają wdrażać nowoczesne rozwiązania w biznesie. Marcin, jak to było u ciebie? No ja jestem pełnoletni we UWIK-u, a zaczęło się od standardowo, czyli od praktyk, od jakichś tam pierwszych zadań takich komercyjnych i bycia najpierw deweloperem, później architektem rozwiązań, ale gdzieś zawsze moje serce biło blisko tej infrastruktury, operacji, bo też tak kończyłem kierunek na Politechnice. No i te 15 lat temu zacząłem się zajmować najpierw wewnętrznie, a z czasem komercyjnie tym obszarem infrastrukturalnym, chmurowym i szeroko pojętych operacji IT. No i tak krokami rósł mój zespół. Połączyliśmy się z zespółką IT Works, zmieniliśmy ją na UWIK IT, no i od paru ładnych lat ciągnę ten kawałek do przodu. Czasem z sukcesami, czasami z porażkami, no tak jak to bywa w biznesie. Ale chyba to, co jest najfajniejsze, to jest to, że przez to przeszedłem przez kilkuset już pewnie klientów i można obserwować i wzloty i upadki różnych branż, biznesów, trochę ze środka, jako że to IT często jest bardzo mocno gdzieś w środku procesu transformacji. Okej. I przez przypadek zostałeś prezesem. Nie, prezesem nie jestem i nie chcę, bo to jest kompletnie inna rola, wolę moją rolę CTO. Myślę, że nie do końca przez przypadek, ale trochę jest w tym, tak jak sobie gdzieś ostatnio analizowałem, jest w tym trochę przypadku, gdzie się człowiek znajduje w danym miejscu i czasie i jak się ta historia na przykład z UWIK-iem moja zaczęła na Politechnice całkiem przez przypadek. Zacząłem od bycia student partnerem Microsoftu i szefem koła naukowego Microsoft wtedy na Politechnice, także my w Microsoftie Stąd ja tutaj. Stąd rysiek tutaj, nie tak. Stałość relacji zachowana. Dobrze panowie, przechodząc do tematu naszego odcinka, transformacja cyfrowa. Jakie tu mamy wyzwania, jakie możliwości w kontekście dużych firm, mniejszych firm? Jak na to patrzycie? Ja myślę, że największe wyzwania w tej chwili to jest nawet nie sama transformacja jako taka, to integracja z tym, co firmy już posiadają. Bo mają bardzo dużo rozwiązań, tu Marcin na pewno powie więcej o tym, mają bardzo dużo rozwiązań już gotowych, z których korzystają. Natomiast po to, żeby zrobić krok naprzód, no muszą integrować to, łączyć to z najnowszymi technologiami, z najnowszymi trendami. W takich właśnie połączeniach pomagają integratorzy. Znaczy, mi się wydaje, że jeżeli mówimy o logistyce szeroko pojętej, niekoniecznie firmach logistycznych, tak jakby o tych procesach logistycznych, to w każdej firmie wygląda trochę inaczej, czy w każdym obszarze wygląda trochę inaczej. Nie, bo są firmy duże, które pewnie są podobne, jeśli chodzi o dojrzałość, do innych dużych firm z innych sektorów i one mają inne wyzwania. One są często związane z tym, że mają coraz większą konkurencję, muszą szukać tych oszczędności i zaczynają być data-driven w tym sensie. Natomiast inaczej to wygląda w przypadku mniejszych firm, które dostarczają dla tych dużych usługi, gdzie one często się borykają z takimi podstawowymi problemami typu nie działa mi komputer, albo ten system to jest postawiony na jakimś komputerze pod biurkiem, a tu nas zalało, to się coś stało, a teraz wchodzi za chwilę NIS 2 i ktoś do mnie przychodzi i mówi, że ja teraz muszę tutaj takie spełnić wymagania co do bezpieczeństwa na przykład albo ciągłości działania, nie? Więc myślę, że to jest takie zderzenie trochę kilku światów, a to jest spięte w jeden ekosystem jakby logistyczny, nie? Czyli i od producentów przez firmy logistyczne, transportowe, pod odbiorców, klientów, którzy też mają swoje procesy logistyczne. I całościowym wyzwaniem dla branży, tak jak rozmawiam też z kolegami naszymi, którzy się tym na co dzień zajmują,
no to jest właśnie to, że to jest bardzo dużo różnych podmiotów, które między sobą potrzebują takiej czy innej integracji i nie zawsze są na nią gotowe. Dobrze. Jeszcze o jednej rzeczy nie powinniśmy zapominać. Marcin wspomniał tu głównie o technologiach, natomiast no to przejście do tych nowych technologii, do chmury, to wiąże się też z przeszkoleniem ludzi, z mentalnością ludzi. Oni muszą zacząć myśleć trochę inaczej. Mówimy tu nie tylko o IT. No, część ludzi się boi takich zmian tego typu, więc to też jest rzecz, którą powinniśmy brać pod uwagę, jeśli mówimy o wyzwaniach. Boi się przejścia do chmury, tak? Boi się przejścia do chmury ci, którzy są jakby w to zaangażowani. Inni znowu mają jakieś tam mity, o których słyszeli, że jak chmura to zwalniają i tak dalej, prawda? Więc to jest też takie wyzwanie, gdzie jak przychodzi integrator, no to musi zadbać o to, żeby został przyjęty przez załogę, tak? Bo inaczej wszystko, co zrobi, będzie źle przyjmowane wewnętrznie. Ja mówię, taki aspekt ludzki też jest nie do pominięcia. Jak dać takie poczucie bezpieczeństwa naszym klientom, że ta chmura nie gryzie, że warto rozważyć, no i że może to rodzić wiele korzyści dla ich biznesu, może nawet dla optymalizacji kosztowej? No Marcin już wspomniał. Po pierwsze bezpieczeństwo, takie bezpieczeństwo fizyczne, czyli te komputery, które nie są u nas na miejscu, tak, no Dolny Śląsk, będą trochę bardziej bezpieczne fizycznie, tak. To już jest taka rzecz, która może pomóc w rozmowie. No i na pewno uświadamianie tego, że nie musimy niektórych rzeczy opłacać z góry, nie musimy kupować komputerów, możemy je wynajmować, możemy na nich pracować, co wiąże się z dużą elastycznością, no i z możliwościami integracji później, czyli to, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Mi się wydaje, że ten problem jest trochę szerszy. To znaczy on referując trochę do podcastu twojego, który miałeś tam kilka tygodni temu, i wydaje mi się, że całość zaczyna się znacznie wyżej, to znaczy od pewnych procesów, a często ich braku opisania. Nie mówię o procesach IT, bo one są wynikiem, one są tak naprawdę taką funkcją wspomagającą działanie przedsiębiorstwa. Nie? Myślę, że to, z czym się co tak naprawdę w tej chwili się dzieje, to jest to, że firmy się orientują, że one muszą na przykład te procesy opisać, albo muszą je dostosować, muszą je zmienić, tak? Bo wchodzi ESG, bo wchodzi NIS 2, bo ktoś od nich czegoś wymaga i tak dalej, bo muszą być bardziej efektywni. I to, co ty mówisz, Bartek, w swoim podcaście, to jest to, że trzeba zacząć nie od tego, jakie rozwiązanie, jaka technologia, bo ona jest na końcu tak naprawdę, tylko od tego, jaki mamy business case. A jak mamy business case, to jak zaopiekować tych ludzi, którzy mają obawy, no dobrze, to my zautomatyzujemy proces w ten czy w inny sposób, tak? I co się stanie z moimi kompetencjami? Czy ja je mam odpowiednie, tak? Czy mnie nie zwolnią i tak dalej. Mi się wydaje, że tu jest pierwszy element, zrozumienie tych procesów i ich ustandaryzowanie. Bo jeżeli weźmiemy sobie typowo firmy logistyczne, one odniosły ogromny sukces, tylko on nie był bardzo często związane z tym, że firma miała, nie wiem, oddział w jakimś województwie i rosła organicznie, to bardzo często były akwizycje i one były w ramach Polski, ale też poza Polską. Mamy bardzo dużo firm logistycznych, które są międzynarodowe, mają swoje oddziały w wielu krajach, ale one nie powstawały przez to, że ktoś otworzył biuro, centrum gdzieś tam, tylko kupił lokalną firmę. Efektem tego jest 6 różnych systemów, nie wiem, WMS-owych, TMS-owych, tak? Od razu jakbyś mógł rozwinąć skróty WMS, TMS, gdyby to nie było jasne. Chyba nie ma, znaczy możemy mówić tutaj skrótami, powiedzmy wszystkie różnego rodzaju systemy wspierające logistykę, nie? Od tych związanych z zarządzaniem flotą, od zarządzaniem transportami, systemy księgowe, ERP-owe, one są bardzo różne, tak? Jak w każdej firmie. Teraz jeżeli przez akwizycję firma się rozwijała i ona nie standaryzowała, bo tak było prościej, bo to były takie wyspowe działania. Natomiast teraz jest potrzeba współdziałania, integracji, to ta integracja jest droga, tak? A jednocześnie każdy z tych pracowników, niekoniecznie o dużych kompetencjach informatycznych, bo on używa tego jako narzędzia, on zna swój system, bo się go nauczył przez lata pracy na takim czy innym systemie, a teraz jest stawiany przed jakimś wyzwaniem, muszę się nauczyć czegoś nowego.
a jeszcze słyszy chmura, a jeszcze słyszy, że tutaj to nie będzie stało u niego pod biurkiem. On w razie problemów nie będzie mógł nacisnąć przycisku reset i mu się to, wstanie i będzie działać, nie? Także myślę, że to jest bardziej ten element najpierw poukładania procesów pomocy właśnie firmom, poukładania tych procesów, a później dobrania takich technologii, które będą optymalne, czy kosztowo, czy na każdym innym polu. Okej, to zgłębijmy troszkę ten temat. Padła logistyka, padły procesy, no i właśnie jakie konkretne procesy możemy wspomóc dzięki chmurze, dzięki jakimś procesom automatyzującym? Wydaje mi się, że kluczowym tu elementem, zakładając już ten element procesowy, czyli firma wie, co biznesowo chce osiągnąć, nie? Czyli mamy jakieś tam cele, one są mierzalne, jest jakiś ten business case, na którym pracujemy, no to trzeba popatrzeć, co firma już ma, nie? Czyli czy to, co firma już miała, kupiła taki system, inny system, one są wyspowe na dzisiaj często, nie? I dane są przenoszone ręcznie, niejednokrotnie, tak? No to czy je się da zintegrować, czy jest potrzebna wymiana jakiegoś kawałka systemu albo systemu, a może włączenia kolejnego modułu, który już jest, a najczęściej po prostu zrobienia integracji między rozwiązaniami, tak? No bo to jest tak, że nikt z nas nie lubi wyrzucać czegoś, co jest dobre i działa, nie? Bo to jest nieefektywne ekonomicznie. No i teraz ten element, gdzie chmura nam się przydaje, to jest to, że jeżeli mamy dług technologiczny, czyli nie inwestowaliśmy w serwery od lat, no i one są awaryjne, tak? Albo się okazuje, że no mamy je w jednym miejscu, a otwieramy nowe centrum logistyczne, no i teraz jest problem z dostarczeniem z tego oryginalnego miejsca tych informacji, usług do tego nowego miejsca, no to możemy się przemigrować do chmur, tak? To tak najbardziej klasyczne podejście lift and shift, tak? Ale z drugiej strony może być tak, że mamy dużo tych oddziałów, każdy używa czegoś innego i potrzebujemy to połączyć. No to może wykorzystajmy komponenty integracyjne, nie? Czyli wymieńmy te dane w sposób ustandaryzowany, w sposób jakiś odczyszczony, tak? Albo potrzebujemy trochę więcej informacji, mieć taki widok z lotu ptaka na te operacje, na ich efektywność, porównać te oddziały między sobą, koszty, inne rzeczy, no to znowu integrując jesteśmy w stanie jakoś zunifikować platformę danych i popatrzeć sobie, ok, no to ten element BI, a może jakiegoś w przyszłości machine learningu czy AI, który coś nam będzie podpowiadał, nie? Myślę, że to jest teraz na dzisiaj takim elementem, gdzie szukać tego dobrego podejścia, nie? Czyli od inwentaryzacji tego, co mamy, czego nam brakuje, wypełnienia tych dziur, a później na spokojnie wymieniać kawałki, które nie są efektywne. I tutaj wchodzi architektura systemów chmurowych i zakładam, że szereg narzędzi, które chmura Microsoftowa oferuje. Właśnie jakimi narzędziami odpowiadasz ze strony Microsoftu na potrzeby i pomagasz we wspomaganiu procesów, o których powiedział Marcin? No rozszerzając to, co właśnie Marcin powiedział, tak, i uzupełniając, proces, który dotknięty będzie już przez technologie cyfrowe, nie jest tym samym procesem. To też jest ważne, żeby uświadamiać użytkowników, że to nie będzie tak, że wezmą proces, który mieli przez ostatnie naście lat i opiszą go nowymi technologiami, my opiszemy i to wdrożymy razem, tylko to będzie nowy proces, trochę zmieniony. I tu można już dołączyć no, te najnowsze technologie, wspomniane buzzword, sztuczna inteligencja, czyli jakieś uczenie maszynowe, uczenie na dużych zbiorach danych, to co nam daje perspektywę. Stąd ta potrzeba integracji, bo jeżeli firma rosła przez akwizycję, każda firma ma swoje procesy, każda firma ma swoje zbiory danych przechowywane w innych miejscach. Trzeba je gdzieś zgromadzić, trzeba je połączyć, żeby te wszystkie najnowsze technologie mogły wnioskować, dostarczyć informacje o trendach, dostarczyć informacje o tym, co było i o tym, co może być. Tak? Jeżeli chcemy, no prosty przykład, jeżeli nasza firma specjalizuje się w transporcie chłodniczym, super byłoby, gdybyśmy na bieżąco wiedzieli wszystko na temat sprawności, nie tylko samych samochodów, ale sprawności agregatów, sprawności chłodni, tak? Więc monitoring tego w czasie rzeczywistym, zebrany w jednym miejscu, tak? Żeby dyspozytor, który zarządza nam całą flotą, złożoną z kilku wcześniej przejętych firm,
był w stanie przewidzieć, że aha, dobra, drogi kierowco, który jesteś gdzieś tam we Francji, właśnie ci zaczyna szwankować agregat chłodniczy, tak? W ciągu 2 czy 3 godzin prawdopodobnie będzie awaria. Mam w promieniu 200 kilometrów inny samochód, który będzie mógł przejąć ładunek. Na przykład. Do tego potrzeba zebrania wszystkich danych w jednym miejscu i to naprawdę w dużych zbiorach, żeby być w stanie to przetworzyć, przewidzieć. To jest z jednej strony. Z drugiej strony, no sam ten, mieliśmy unikać takiego słownictwa technologicznego, ale myślę, że to jest jasne, predictive maintenance, czyli przewidywanie awarii, przewidywanie napraw. Tutaj jak najbardziej znowu rozwiązania IoT, czyli Internet Rzeczy, czyli monitoring wszelakich urządzeń mechanicznych. I znowu, tego nie zrobi integrator, tego nie zrobi dostawca, taki jak Microsoft. To musi być robione we współpracy z ludźmi, którzy się na tym świetnie znają. Czyli z ludźmi, którzy są w tych firmach, na bieżąco serwisują te urządzenia, doskonale wiedzą, jakie są objawy tego, że coś się wkrótce zepsuje, na przykład. Okej, i tutaj pozwolisz, że podrążę temat, bo padły stwierdzenia na duże ilości danych, padło AI, które mocno bazuje na danych. Co z ochroną tych danych? Jak te rozwiązania chmurowe, ażurowe odpowiadają też na wymogi regulacyjne, no i na bezpieczeństwo danych? No akurat Microsoft Azure jako ta infrastruktura chmurowa jest zorganizowany w taki sposób, stworzony w taki sposób, żeby odzwierciedlać wszystkie wymagania takie regulacyjne, formalno-prawne. Czyli jest zregionalizowany, centra są zregionalizowane, to klient, użytkownik czy dostawca rozwiązania decyduje, gdzie, jakiego rodzaju dane mają być przechowywane. To klient decyduje, w jaki sposób mają być przetwarzane. Mało tego, można całe rozwiązania, całą infrastrukturę, nawet taką prostą infrastrukturę, która była przenoszona w tym modelu lift and shift, bierzemy i przenosimy do chmury. Można ją zaszyfrować w taki sposób, że dostawca, czyli Microsoft, w ogóle nie ma do tego dostępu. Nie ma czegoś takiego, że bo wielu ludzi ma w głowie takie coś, a jak wrzucę do chmury, to nie wiem, gdzie jest. W wypadku Azure to tak nie wygląda. Jak wrzucam do chmury, to muszę powiedzieć, gdzie to ma być. Mogę wybrać z dokładnością do strefy w data center. Mogę wybrać, gdzie będą przechowywane dane. Czyli na przykład mamy region Polska Centralna, to są 3 serwerownie w promieniu 50 km od Warszawy. Nie wiemy, która to jest strefa pierwsza, która strefa druga, która strefa trzecia, ale możemy powiedzieć, że chcemy, żeby dane były przechowywane tutaj i replikowane do drugiej strefy, albo tam i replikowane do drugiej. Czyli nie ma sytuacji takiej, że nie wiemy, gdzie dane się znajdują. A jednocześnie w wypadku, gdy mamy współpracę z firmami zagranicznymi, które mają na przykład jeszcze bardziej zaostrzone regulacje formalno-prawne, no tak jak Niemcy, czy w ogóle firmy spoza Europy, rozwiązania, które dostarczają producenci takich rozwiązań dla logistyki, mogą to odzwierciedlać, czyli dane określonej firmy mogą być przechowywane w tamtym regionie, który jest właściwy. Podobało mi się, że powiedziałeś, że to klient decyduje, aczkolwiek zakładam, że jako prezes spółki logistycznej mogę nie czuć kompetencji do tego, żeby decydować i rozumiem, że wtedy Marcin, ty albo ktoś z twojego zespołu jesteście gotowi też wspomóc w tych decyzjach i pomóc podjąć tą właściwą. Znaczy, generalnie to jest, myślę, że świetnie o tym opowiadał Krzysiek Wilczyński na EUWIC-owym podcaście na temat chmury, gdzie on, jak pamiętam, Krzysiek powiedział coś takiego, parafrazując trochę jego słowa, że czy mówimy o data center, czy mówimy o chmurze, tak naprawdę można to zrobić dobrze i źle, nie? Czyli trochę jest tak, że chmurę też można źle użyć. Można ją otworzyć, można sobie samemu zrobić krzywdę i te dane mogą wycieknąć. I to na koniec mówimy o tym, na ile mamy kompetentny zespół. I mi się wydaje, że taki strach przed chmurą, czy szerzej też strach przed zmianami w IT, to nie dotyczy tylko firm logistycznych, ale skoro dzisiaj mówimy o tej branży szeroko pojętej logistycznej, on wynika z tego też, że bardzo często to IT było takim kosztem, czystym kosztem, niedoinwestowanym,
i to też dotyczy kompetencji ludzi. Nie? I teraz wzięcie sobie prawidłowego partnera nie oznacza, że ci ludzie muszą zostać zwolnieni, no bo oni mają swoją rolę, natomiast ta rola ich się zmienia. Nie? Czyli oni raczej definiują, co my chcemy, a rolą partnera, na przykład nas, jako taki element autopromocji, jest to, żeby powiedzieć, to jak to zrobić zgodnie z prawidłami. No, to nie są nasze prawidła, to są zalecenia Microsoftu, które daje nam te dobre praktyki, to są zalecenia, nie wiem, CISA czy innych organizacji, które się zajmują bezpieczeństwem, czy jakieś wymagania regulacyjne. Na przykład, jeżeli taka firma transportowa czy logistyczna pracuje dla, powiedzmy, nie wiem, zbrojeniówki, tak? Albo właśnie ma samochody chłodnie, no i ma nałożony pewien kaganiec wymagań związanych z regulacjami, nie wiem, co do transportu leków albo żywności, nie? No to IT musi za tym podążać w ten czy w inny sposób, chociażby, nie wiem, móc wyraportować jakieś tam informacje, zapewnić ich niezmienność i tym podobne rzeczy. I teraz rolą naszą, ale też każdego innego dostawcy oprogramowania, no bo to nie jest tak, że my mówimy tylko o chmurze, a przeniesiemy serwer spod tego biurka mitycznego do chmury, no bo często jest tak, dany system takiej czy innej klasy związany z logistyką, on może być rozwiązaniem chmurowym w rozumieniu software as a service, nie? Czyli tak jak sobie kupujemy pocztę, na przykład Microsoft 365, czy kupujemy sobie jakiekolwiek inne narzędzie po prostu chmurowe, no to tak samo można sobie wiele systemów logistycznych kupić w takiej wersji, nie? I teraz rolą naszą jako integratora, ale też twórcy oprogramowania jako grupa z tego obszaru logistycznego, bo mamy ileś produktów, jest podpowiedzieć klientowi na bazie jego potrzeb, czy on to powinien wdrażać w swojej chmurze, czyli w chmurze, której jest właścicielem, tak, czyli jest właścicielem tego tenanta, czy opcja, że to my mu to dostarczymy, czyli całą infrastrukturę mu dostarczymy w ramach usługi, czy my mu w ogóle dostarczymy to oprogramowanie w modelu software as a service. Tak. Różnica pomiędzy tymi, powiedzmy, trzema modelami jest jedynie taka, gdzie jest przesunięty ta granica odpowiedzialności, nie? Czyli ile tej odpowiedzialności jest po stronie klienta i jego służb IT. To jest ten model własnego data center albo właśnie własnego tenanta, aż po ten model, gdzie większość tej odpowiedzialności jest po stronie dostawcy oprogramowania w modelu chmurowym. I myślę, że rolą integratora jest to, żeby wyważyć z jednej strony aspekty technologiczne i dobrać technologię do tego, co tak naprawdę klient potrzebuje w kontekście swojego biznesu, tego biznes case'u, od którego zaczęliśmy, nie? Czyli co ja chcę na koniec osiągnąć, jakie mają być te efekty mierzalne. One mogą być bezpieczeństwa, jakości, dostępności, kosztów, nie wiem, właśnie unikania vendor lockingu, o którym też Krzysiek mówił w swoim podcaście. My musimy znaleźć ten balans pomiędzy tymi różnymi wymaganiami, które są często przeciwstawne. Okej. Stwierdzenie kaganiec wymagań adaptuje do swojego słownika. Dzięki, spodobało mi się. Żeby nie być tylko w sferze teorii, panowie, poproszę jakieś mięsko, jakiś przykład wdrożenia, którym możecie wy się pochwalić z branży, o której właśnie mówię. To ja mam dwa z różnych kawałków do tego podchodząc. Czyli z jednej strony firma transportowa, która jeszcze przed czasem pandemii gdzieś tam trafiła do nas i powiedziała, no bo używamy prywatnych skrzynek pocztowych, prywatnych w rozumieniu, no, prywatnie założonych na różnych serwisach do komunikacji, pendrive'ów, do przenoszenia danych, dokumentów i innych rzeczy. Nie? Czy możecie nam pomóc? No i to, co dla nich zrobiliśmy, no to wdrożyliśmy tak zwaną platformę cyfrowej pracy, tak? Czyli Digital Workplace, jak się to z angielskiego mówi, a w skrócie wdrożyliśmy im po prostu zintegrowane rozwiązanie czyli Microsoft 365 w tym przypadku, które obejmuje i pocztę, i OneDrive, SharePoint i inne rzeczy. Tym samym zaadresowaliśmy ileś różnych potrzeb klienta jedną platformą, nie jednym produktem, tylko jedną platformą. Ale dzięki temu wszyscy mają jeden login, jedno hasło, działa im to i na komputerze, i na komórce. Jak im się komputer zepsuje, no to mogą się szybko przełączyć na nowy komputer, te dane im się pobiorą, danych nie tracą. Nie? To jest taki jeden przykład z tego obszaru Digital Workplace, ale który daje nam dobrą bazę do tego, żeby to rozszerzyć o dalszą element chmury. No bo już mamy te konta, już możemy na podstawie tych kont i tego, kto kim jest, nadawać uprawnienia i tak dalej. I to jest jeden element. A drugi element... Zanim przejdziesz do drugiego, chciałbym podpytać, bo tak zastanawia mnie, Ryszard,
z czego wynika fakt, że faktycznie, jeśli chcemy takie kompleksowe rozwiązanie dla firmy, która pozwala na komunikację, na wymianę plików i tak dalej, ten Microsoft wydaje się docelowym rozwiązaniem, gdyż patrząc na innych dostawców usług chmurowych, takich jak AWS czy Google Cloud, wydaje się, że te ich rozwiązania albo są średnio obecne, albo jeszcze niekompletne i tego wachlarza problemów nie rozwiązują. Wiesz co, chyba to wynika trochę z historii. Bo Microsoft miał zawsze taką koncepcję dostarczania tej narzędzi informatycznych, może tak, narzędzi informatycznych od początku do końca. Tak, stąd system operacyjny, stąd narzędzia pracy biurowej, serwery lata temu. Później już ta możliwość wymiany informacji między serwerami pojawiła się koncepcja chmury. Czyli natomiast konkurencja, o której wspomniałeś, tak, oni mają tylko chmurę. Nie mają systemu operacyjnego, czyli nie do końca dobrze się czują na komputerze, tak? Muszą używać na przykład Windows czy innego systemu operacyjnego. No właśnie, był taki moment, gdzie Microsoft miał nawet telefony. Tak? Czyli rzeczywiście to było rozwiązanie end-to-end. Obok ciebie siedzi główny orędownik wyższości Windows Mobile nad innymi systemami. Pamiętam to jak dziś. Był taki moment, gdzie OS na Windowsy był dość innowacyjny. Znaczy, to był system rzeczywiście przeznaczony dla biznesu. Tak? A ludzie potrzebowali rozwiązań konsumenckich, więc się niestety to rozjechało. Ale wracając. To, co powiedziałeś, dlaczego wydaje się, że ten Microsoft może być takim docelowym wyborem, to właśnie z tego wynika. To znaczy nie musisz zmieniać przyzwyczajeń, no bo znasz, pracujesz na tym Windows, ale pracuje rzetelnie, działa, używasz Office, tak? I zaczyna być to rozszerzone o górę. To jest płynne. To jest często przezroczyste dla użytkowników. A jak ja się mogę tutaj do tego dopiąć, to ja mam inne zdanie na ten temat. A moje zdanie jest takie, że Microsoft był zawsze po stronie, te produkty Microsoftu były firmowe, a nie konsumenckie. A konkurencja wychodzi od rozwiązań konsumenckich. I to są mimo wszystko troszkę inne światy, jeśli chodzi o akcenty, czy to w zakresie bezpieczeństwa, jakiejś zgodności, zarządzania i tak dalej. I teraz tak jak są, no bo wymieniłeś chociażby Google, tak jak wiele osób prywatnie używa Gmaila, tak, i on się super sprawdza. Tak dużo łatwiej z punktu widzenia administratora, bo zarządzamy jednym i drugim, znamy jedno i drugie, dużo łatwiej się zarządza Office 365 niż Google Workspace. Tak, po prostu. I dla służb IT, i dla tego, co możemy dostarczyć. I drugą rzeczą, moim zdaniem, czemu się to tak zadziało, bo wypadła nam pandemia. I Microsoft był z gotowym produktem na pandemię. Znaczy on go miał gotowego zanim była pandemia. Tak, tutaj te teorie spiskowe Bill Gates i tak dalej. Natomiast to tak, żeby dodać trochę humoru. Natomiast fakt był taki, że my wdrażaliśmy platformę Microsoft 365 dojrzałą na 2, 3, 4 lata tak naprawdę zanim się pojawił COVID-19. I w momencie jak się pojawił COVID-19, to był gotowy produkt, którym było wiadomo jak go wdrażać. Okay. Drugi case, Marcin. No. Drugi case dotyczy już typowo jakby takiej części software'owej i procesowej. I to jest taki case naszego produktu, który my jako grupa mamy, tak? Czy jakby bardziej zestawu produktów. No i znowu to jest taki element klienta, czy dwóch klientów, jeden ma ten sam produkt co drugi, tylko jeden go ma dostarczony na swoim tenancie azurowym. To duża firma, która mówi, ja chcę mieć pełną kontrolę nad tym, kto tam ma dostęp, jak to jest publikowane i tak dalej. Ja nakładam te ramy, w ramach których to oprogramowanie się ma poruszać. Nie? A druga, mniejsza firma, która mówi, OK, ja nie mam tych kompetencji, ale ja potrzebuję mieć rozwiązanie, które jeszcze pointegrujecie mi z różnymi naszymi tutaj już istniejącymi rozwiązaniami, tylko ja nie mam kompetencji, żeby to u siebie utrzymać. Nie mam ani przestrzeni na serwerach, ani nie znam się na chmurze, czy możecie mi to dostarczyć. No i to akurat zespół Rafała Piłata u nas, to samo rozwiązanie, w sensie merytoryki.
Ta sama baza, jeśli chodzi o oprogramowanie, dostosowane, skustomizowane pod potrzeby danych klientów, w 2 różnych modelach dostarczone, natomiast na koniec dostarczona wartość biznesowa. Troszeczkę różna, troszeczkę podobna, ale dostarczona pod kątem tego konkretnego klienta w modelu, który ten klient akceptuje i którego oczekuje. Nie? I tu nie wchodzę jakby w szczegóły, no bo to jest zbiór kilku różnych rozwiązań typu yard management, typu TMS i tak dalej. Natomiast to wszystko jest spakowane w jedno rozwiązanie, w jedną usługę, nad którą też czuwa, nad którą się opiekuje i tylko się rozgraniczamy na poziomie tego, czy my też się opiekujemy infrastrukturą, bo dostarczamy to z naszego tenanta azurowego w tym przypadku, czy robimy to u klienta, ale to klient odpowiada za zarządzanie tym Azurem, a my wchodzimy na tą warstwę wyższą już usług, które budujemy sobie w oparciu o Azura, natomiast te ramy bezpieczeństwa i tak dalej są nałożone przez klienta. Okej. Moim zdaniem to jest w ogóle bardzo takie przyszłościowe podejście. Znaczy tworzysz jedno rozwiązanie, które możesz dostarczać na kilka sposobów. Jeżeli klient chce to mieć u siebie, okej, fajnie. Możesz mieć to u siebie w swojej serwerowni, EUWIG ci to wdroży, dostarczy, uruchomi. Tylko, jeżeli należysz do tych firm, które są objęte kagańcem, tak, i musisz spełniać pewne certyfikacje, to czy twoja serwerownia to spełnia? Tak? I to przechodzi niestety, odpowiedzialność spada na klienta. On to musi dostarczyć. Okej. To kosztuje, to trwa. Może jednak EUWIG ci to dostarczy w wersji z chmury. Albo w SaaS-ie, modelu Software as a Service, albo w dedykowanym rozwiązaniu. Serwerownie, które te certyfikaty już wszystkie mają. To ja dodam do tego jeszcze jedną rzecz, no bo na koniec to też jest tak, że mamy klientów, którzy mówią, to ja to chcę mieć własność tego, zarządzać, nie chcę mieć tego vendor lockingu czy partner lockingu bardziej, że tylko EUWIG mi to dostarcza i no bo ja kupuję jakąś licencję, no ale jak tu coś nie będzie działać, no to chcę móc zmienić, tak? No ale to też oznacza, że my możemy klientowi sprzedać tą chmurę, czyli ją możemy dostarczyć na jednej fakturze, no więc dalej on jest właścicielem, nie? Czyli jeżeli biznesowo nam się rozejdą drogi, a to zdarza się, tak? To nie jest często efektem jakiś, nie wiem, wtop, że tak powiem, projektowych, tylko czasami po prostu jest jakaś decyzja biznesowa, no to ktoś inny, mając podobne kompetencje, i tu znowu wchodzi ten element standaryzacji pewnej Azura, tak? Czyli my budujemy na standardowych komponentach. To nie są jakieś super customowe rozwiązania, wyszyte na miarę albo napisane od zera, zwłaszcza jeśli chodzi o tą część infrastrukturalną, to my budując ze standardowych klocków, standardowych komponentów, no to każdy inny partner z kompetencjami azurowymi może wejść i przejść tą część utrzymaniową. A może klient na tyle się rozrośnie, że będzie chciał zainwestować w rozwój jego zespołu, żeby on w pewnym momencie przejął tą odpowiedzialność. I my jesteśmy jako grupa tutaj, myślę, dość elastyczni, w sensie nie obrażamy się na to, że klient mówi, ja chcę sam. Tak długo jak klient mówi OK i akceptuje to, że biorę na siebie odpowiedzialność. Ja rozumiem, że też nawet pomagamy w szkoleniu. Tak, oczywiście. No, mamy na pokładzie po to Microsoft Certified Trainers, tak? Czyli osoby z certyfikatami Microsoftowymi, jeśli chodzi o szkolenia. Mamy MVP, prowadzimy szkolenia, czy to właśnie z tej części workplace'owej Microsoft 365, czy z części azurowej. To jest takie brzydkie słowo, ale bardzo dobre w języku angielskim, nazywa się upskilling, tak? Czyli podnosimy kompetencje zespołu. Okej. Powiedzcie mi panowie, dlaczego przy jednym stole siedzę z przedstawicielem Microsoftu i EUWIG IT? No, ja już trochę zacząłem, że ja z Microsoftem jestem związany dłużej niż z EUWIG-iem tak naprawdę. Tak, i prawda jest taka, że dzięki temu też trafiłem do EUWIG-a, bo będąc wtedy szefem koła naukowego. A tak biznesowo, no to my jako firma, jako grupa od samego początku istnienia jesteśmy partnerem Microsoftu. Nie tylko Microsoftu, żeby było jasne, ale jesteśmy partnerem Microsoftu, czy tam od 2005 albo 2006 roku, no 5 myślę. No i to jest taka współpraca, która nam się od lat rozwija intensywnie, a też no, z Ryśkiem się spotykaliśmy wielokrotnie, bo Rysiek tego nie powiedział, ale miał epizod bycia pracownikiem spółki z grupy EUWIG. I też my się znamy między innymi z części projektowej, gdzie byliśmy po tej samej stronie, tak?
ale tak całkiem serio, no to po prostu przez lata ta współpraca między grupą EUWIG a Microsoftem jest taką, powiedziałbym, naturalną, bo i technologie, których używamy w tej obszarze deweloperskim, czy właśnie IT operations, czyli tej infrastrukturalnej, no w wielu miejscach ten Microsoft występuje. I co potencjalnie zyskuje klient EUWIG-a na tym, że jesteśmy z wami zaprzyjaźnieni? No to już w zasadzie Marcin wcześniej powiedział, tak? Technologie Microsoftu są w dużej mierze zaakceptowane przez biznes, w związku z czym te technologie już są znane. EUWIG bo ja bym w drugą stronę powiedział, co zyskuje Microsoft, współpracując z EUWIG? No między innymi wiedzę branżową. Bo o ile na poziomie Microsoft można znaleźć takie opracowania, nie są opracowania, to są gotowe takie zestawy rozwiązań, na przykład chmura dla. No i tam mamy chmurę dla produkcji, chmurę dla firm finansowych, dla rynków finansowych. O tyle na przykład nie ma jeszcze takiego gotowego zestawu, jeżeli mówimy o logistyce. No bo logistyka jest bardzo szerokim pojęciem, jest trudniej ją zdefiniować w takim zestawie technologii, certyfikatów, no tego, co można użyć bezpośrednio z Azura. I tutaj potrzebni są partnerzy, którzy mają też wiedzę właśnie branżową. Można się oprzeć częściowo na tych kawałkach rozwiązań związanych z produkcją, no bo tam jest ta część logistyczna jakoś, tylko że to jest ten poziom mniejszej skali, tak, no bo to fabryki. I we współpracy z takimi partnerami, którzy właśnie dostarczają wiedzę branżową, można odnosić sukcesy, można tych klientów odpowiednio obsłużyć. No, a w drugą stronę tak, X standardów, nie trzeba się martwić właśnie o certyfikację technologii, nie trzeba się martwić właśnie o to, że te technologie są stabilne, w sensie zabezpieczone, w sensie podtrzymywane przez dużego dostawcę. Można ich użyć do tworzenia rozwiązań, żeby właściwie obsłużyć klienta, także to jest taki win-win zdecydowanie. Mi się wydaje, że to o co zahaczył tutaj Rysiek w kontekście tak naprawdę tej wiedzy branżowej, to jest kluczowy element, nie? Czyli tego, że mamy tu kolegów w naszych zespołach szeroko pojętych, którzy po prostu od lat z tą branżą pracują. Znaczy branżą szeroko pojętą, no bo to jest właśnie od produkcji aż po tych klientów, czyli tam, nie wiem, retail na przykład, tak? I oni rozumieją ten język, którym klienci mówią. A z drugiej strony mamy tą dużą wiedzę popartą certyfikatami, właśnie szkoleniami inżynierów, którzy znają technologię i potrafią jakby położyć te dwa światy w sensie dobierania komponentów, nie? Że nie zawsze jest tak, że to są komponenty czysto Microsoftowe, no bo w Azurze możemy uruchomić mnóstwo różnych produktów, różnych firm, od Oracle'a przez SAP-a, VMware'a po open source'owe rozwiązania, tak? Kluczowym elementem jest dobór tego, co jest w danej chwili klientowi potrzebne i przenaszalne, bo to znowu w kontekście, znowu referuję do tego, co Krzysiek mówił, czyli tego, że jeżeli się zmieni z jakiegokolwiek powodu otoczenie biznesowe klienta, no to my na koniec nie chcemy, żeby klient był vendor lokowany. Nie? My możemy wykorzystać pewne usługi Microsoftowe, które są tylko Microsoftowe, no ale na koniec nie, one są przenaszalne na jakieś inne rozwiązanie. To bardziej ta kompetencja w rozumieniu procesów, jak to ma być zbudowane, powoduje, że my jesteśmy w stanie na przykład zaproponować klientowi coś, co się w branży finansowej nazywa exit plan, tak? Czyli plan wyjścia z chmury, bo to może być klientowi z jakiegokolwiek powodu potrzebne. Nie? Dobrze. Panowie, zmierzając ku końcowi, pytania charakterystyczne do naszego programu. Wszyscy się go boją. Tego pytania. Podzielili czymś, co w ostatnim czasie personalnie was zainspirowało. To może być przeżycie, to może być jakaś podróż, jakaś znajomość, książka, film. Znaczy wiesz co, no mnie inspirują książki. Wciąż jeszcze udaje mi się znaleźć czas na czytanie. Przy czym inspirują nie do czytania, tylko po pierwsze jak czytam książki, to notuję sobie cytaty. Jak mnie coś wciągnie, to tego wolno czytam. No i wracam do nich po wielu latach.
I owocuje to tym, że na przykład po 20 latach od przeczytania wolnej książki miałem zanotowany cytat, który stwierdziłem w pewnym momencie, kurczę, to fajnie, ja chcę to przeżyć. No, tam była scena, nieważne, no, wschodu słońca nad Afryką. I chcę to przeżyć, chcę tam być. No i wsiadłem na motocykl i kilka dni później byłem na Gibraltarze, później jeszcze kawałek dalej, czyli w miejscu, które było w książce opisane i rzeczywiście przed wschodem słońca usiadłem sobie na plaży i czekałem, aż będzie ten wschód słońca. To są takie rzeczy, które ustawiają się jakoś tam w kolejce na długie lata do przodu i później do ciebie wracają. I to jest właśnie taka inspiracja. I one gdzieś tam są. Właśnie jakiś cytat, który później się skojarzy i stwierdzisz, kurczę, to ja to zrobię. Z której książki pochodzi ten cytat? Z Alchemika. Wszyscy czytaliśmy lata temu, nie? Tak, 20 parę lat temu. Wiesz co, u mnie myślę, że to co powiem jest jakby motywowane tym momentem w czasie, w którym jestem. To znaczy ja mam 2 małych dzieci, 2 chłopaków, którzy są dla mnie inspiracją i ona często jest taka nie wprost. To znaczy niesamowite jest to, jak obserwujesz dzieci, bo mam i 3-latka i 7-latka. Jeden się uczy mówić, drugi się uczy czytać. I to, co ja z tego wynoszę, to jest kilka poziomów. Bo pierwszy jest taki właśnie to, że niepotrzebnie pewne rzeczy zakładamy. Nie? No bo nam się wydaje, że co to jest za problem wziąć przeczytać. Albo co to jest za problem coś powiedzieć. No, gdzie tu jest trudny kawałek. Nie? Ale jak obserwujesz bardzo często anegdotyczne przypadki, jak ktoś przekręca słowo, mój syn nie umiał załapać wdzięczny, różnica między wdzięczny a dźwięczny. Tak? Był 11 listopada i kto ty jesteś, Polak mały. Nie? I czwarty wers od dołu, czy tam trzeci jest właśnie wdzięczne dziecię. Nie? I to było tak niesamowite dla rodzica, frustrujące, że to jest tak proste, nie? Więc z tego się uczę, że nie możemy zakładać, że druga strona, w sensie obojętnie czy to jest dziecko, czy to jest żona, czy to jest, też przekłada się na biznes, że ona mówi tym samym językiem i tak samo szybko się uczy, nie? Druga rzecz, którą się od nich uczę, to jest to, że umiejętność szybkiego przeskakiwania między tematami i ciągłego uczenia się, jakby znajdowania fajności w tym. I to mi się przełożyło na to, że mój starszy syn strasznie mocno się wkręcił w tematy kosmosu, zna lepiej układ słoneczny niż ja kiedykolwiek znałem. I tu no zabija mnie nazwami, nie wiem, księżycy, tam poszczególnych planet i tak dalej. Natomiast gdzie mi się to skończyło? Skończyło się tym, że po 20 paru latach wróciłem do fizyki sobie, którą skończyłem jako kurs na studiach, a którą kiedyś w podstawce bardzo lubiłem, w liceum bardzo z niej lubiłem, a teraz namiętnie słucham podcastów z zakresu fizyki, zwłaszcza fizyki kwantowej i odnalazłem mnóstwo bardzo dobrych podcastów polskich i zagranicznych, które w prosty sposób mówią to, czego nasi nauczyciele nie potrafili powiedzieć przez 4 lata czy ileś lat. I to jest takie 2 inspiracje kompletnie różne, czyli jedną taką trochę wrócenie do jakiejś swojej pasji po latach, a drugą taką mocno też biznesową właśnie w uczeniu się, że druga strona myśli w innym tempie, uczy się w innym tempie niż ty i trzeba to uwzględnić w codziennym życiu. Nie? A wszystko zaczęło się od obserwacji moich dzieciaków, jak się uczą różnych rzeczy. Super. Dzięki wam za tę inspirację. I dzięki za dzisiejszy odcinek. No to już wszystko na dzisiaj. Wam dziękuję za słuchanie i oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu UX Talks. Dzięki.